Witamy serdecznie! Zabieramy Was dzisiaj do niezwykłego zamku na Dolnym Śląsku. Po wnętrzach zamku oprowadzi nas niezwykła, pełna pasji osoba. Witajcie, zapraszamy do zamku Grodziec. Tutaj jest kolega z nami, pilot motocyklowy. Możecie sobie wpisać kanał. Zapraszam. Zamek Grodziec położony jest w malowniczej miejscowości o tej samej nazwie. Usytuowany jest na powulkanicznym, stromym wzgórzu na wysokości 389 metrów nad poziomem morza. Na początku zapraszamy na dziedziniec. Tutaj przedstawiamy różnego rodzaju sprzęty. Zaraz będę pozapinany, bo byłem niegrzeczny w różne tutaj dyby i w takie inne. Tutaj sala tortur czeka na mnie. Tutaj ścinali głowy chyba. A ja nie wiem, czy Nie przeżyjesz. wiem, czy tutaj się dawało, a od góry jeszcze szła taka tutaj część. Nie wiem, czy przeżyję. Tutaj jest dużo ciekawych rzeczy. O, tutaj to jest dobre. To było łamanie kołem. Tu się chyba łeb wsadza, tak mi się wydaje. O, tu łapy. Ale nie wiem, w jaki sposób tym kołem łamali. No teraz jak tu wyjść z tego? Nie wyjdziesz, zostaniesz tu. No nie mam jak, to fajnie się to... Tu się robiło masaż z takimi kolcami. Tu jest jakaś taka zjeżdżalnia. No, najfajniejsze jest chyba to. Tu się siada. Spróbujemy, jak mi nie porwę koszulki. Ale to fajne. Niepewnie się siedzi tutaj. No na pewno. Z każdej strony są kolce. O, proszę bardzo. No tak, a oprzeć się to z powodzenia. Zaraz będę miał dziurawą koszulkę. Niestety trochę tu ciemno. Ciemno, no bo to kto będzie patrzył na takie tutaj tortury? No i chyba myślę, że tutaj to jakby wszystko trzeba, bo to nie przeżyje faktycznie. Ja będę wszystko musiał to pokazywać. Krótko o historii zamku. Początkowo w miejscu, gdzie obecnie stoi zamek Grodziec, był warowny gród Bobrzan. Wzmianki o nim pochodzą z 1155 i 1175 roku. Właścicielem warowni w 1175 roku był książę Bolesław I Wysoki. Zamek Grodziec został splądrowany w czasie wojen husyckich, a podczas wojny 30-letniej w 1633 roku dużą część zamku strawił pożar. Podejmowane były remonty w latach 1633-1672 oraz na początku XIX wieku, kiedy właścicielem został hrabia Hans Heinrich VI von Hochberg z Książ. Dzięki jego staraniom nie tylko częściowo odbudowano zamek, ale i udostępniono go do zwiedzania. Grodziec uznawano wtedy za pierwszą tego typu budowlę w Europie przystosowaną do celów turystycznych. Ostatnim właścicielem zamku był Herbert von Dirksen, zaufany współpracownik Hitlera. W czasie II wojny światowej często przebywał na zamku. Rycerzu, co tam robisz? Co robię? No zaraz będzie jakaś pierwsza przymiarka chyba w tej zbroi, bo wydaje mi się, że rozmiar na mnie. Tak mi się wydaje. Ja jestem, słuchajcie, księżną Eugenią.
I moi drodzy, proszę się nauczyć, jak ja się nazywam, bo jak nie, to ja mam tutaj kartę na usługach i on wam szybko wbije do głowy, kim ja jestem. Także póki jeszcze macie szansę swoje głowy uratować, to przećwiczymy to. Jak ja się nazywam? Eugenia. Księżna. Brawo. I pani jedna głowę zatrzyma. Dobrze, dobrze. Moi drodzy, jako że księżna nigdy sama sobie koszyczka nie nosiła za sobą, to ja potrzebuję dwórki lub dwórka na usługi, na czas wycieczki. I jak to zawsze na zamkach bywało, na koniec będziesz sowicie wynagrodzona. Naprawdę? Nie, moja droga. Nie. Będziesz zadowolona. Kochani, także niestety przewodników tutaj nie ma. Także zapraszam na zwiedzanie zamku ze mną. To ja jakąś dwórka. Moja pierwsza w życiu rekonstrukcja to była bitwa na Legnickim Polu. I kochani, jeszcze nie wiedziałam w ogóle, co to jest rekonstrukcja. No kazali mi się w coś tam ubrać, dziwnie wyglądać i dobrze się bawić. I byłam wśród organizatorów. No więc po 2-3 dniach trzeba było jechać po zakupy na Biesiadę. Pojechaliśmy z koleżanką w cywilnych ubraniach już do Biedronki. No i wiecie, kiełbasa, jakieś pasztety, jakieś tam wino, coś tam. Tyrolska. Tak. No i już stoimy przy kasie, a za nami jakieś dwie panie i wiecie, no normalnie no w kasie no nikt nie rozmawia, tam w kolejce jest cisza i te dwie panie tak jedna do drugiej mówi, wiesz Zosiu, tak mnie naszło, chciałam wędzonki bym zjadła. A my kurde takie śmierdzące tym ogniem, ogniskiem przez 3 dni w polu przy ogniu. Tak, rekonstrukcja pachnie wędzonką. Także taka mała anegdotka na boku. Wiecie jak to jest z rekonstruktorami? My przyjeżdżamy na jakiś turniej, rozbijamy namioty, ubieramy się, jest to co dziewczyny, idziemy na zdjęcia? Zdjęcia, to jest to, dlaczego my żyjemy. A pan chyba nagrywa jeszcze, nie? Sakra, będę w internecie. No tak. Natomiast tutaj w sali kominkowej książę załatwiał swoje prywatne sprawy, przyjmował audiencje i tu się ważyły losy księstwa. I od razu wam powiem, kominek jest tak oryginalny i kominek tak działa. Nawiasem mówiąc, wynajmujemy się na imprezy, na bale, chrzciny, wesela. Zapraszam serdecznie, ceny konkurencyjne. I bardzo dobre pierogi dziewczyny robią. Słuchajcie, mieliśmy w zeszłym roku tutaj bal sylwestrowy i uwierzcie mi, ten kominek wystarczy, żeby w tamtej sali było gorąco. Jak pan Wiesiu rozpali, to wiecie. Ale dobra, wracamy tutaj. Tu natomiast, zobaczcie, te schody są wąskie i są bardzo strome. Tu już mamy do czynienia z zamkiem. Tu już jest funkcja obronna tego budynku. Pan Wiesiu jest też rekonstruktorem, ubrał się pięknie. Konia ubrał w czaprak, no i przyjechał na dziedziniec, no ale to mało. Wjechał koniem po tych pierwszych schodach, wjechał na salę, gdzie Państwo młodzi byli i całe wesele. Pokłonił się koniem przed młodymi, po czym koń zabrał pół litra ze stołu i poszli sobie. Także moi drodzy, naprawdę we dwóch jesteśmy w stanie tutaj pół wojska pokonać. I moi drodzy, właśnie dzięki temu te schody są w ten sposób zbudowane. Wyobraźcie sobie, że na świecie jest tylko jeden zamek w Szkocji, taki właśnie z okresu średniowiecza, gdzie właściciel zamku był leworęczny. Wiecie, leworęczni mają dużo plusów. Są już w waszych czasach naukowo udowodniono, że leworęczni są dużo bardziej inteligentni, potrafią szybciej rozwiązywać problemy niż my, praworęczni. Bardzo często zostają naukowcami dzięki temu. Natomiast, no niestety, jak budujemy zamek, to budujemy przeciwko ogółowi. Czyli jeżeli mamy wszystkich rycerzy, większość przynajmniej, praworęcznych, no to przystosowujemy zamek do praworęcznych. Tamten zamek, wyobraźcie sobie, że pan Lot wykonał naprawdę kawał dobrej roboty, bo on, nie dość, że on był leworęczny, to on sobie całą drużynę na zamku zgromadził leworęcznych.
To naprawdę była niebagatelna robota, bo wiecie jak mało jest leworęcznych, nie? A tam cały zamek leworęcznych, więc oni wszystkie schody mieli skręcone w lewo. Niestety. Na tamtym zamku było tylko jedno oblężenie i trwało dokładnie 3 sekundy. Polegli. Także moi drodzy, jak kiedykolwiek będziecie budować zamek, to pamiętajcie, żeby schody były w prawo skręcone, bo to gwarantuje wam bezpieczeństwo. Tak? Moi drodzy, będziemy teraz szli do góry po schodach, które są oryginałem z XIV wieku. Są niewygodne, są wybiórcze, są bardzo niebezpieczne. Idziemy patrząc pod nogi, dzieci puszczamy przodem, żeby jak spadały to na rodzica, bo wiecie, to jest przyszłość naszego narodu i oni będą harować na nasze emerytury, więc dbajcie o nie. I spotykamy się na górze, idziemy spokojnie, powoli, żeby wszyscy bezpiecznie doszli, a ja poczekam z historią. Na zamku organizowane są cykliczne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Na niektóre z nich zjeżdżają się jak za czasów średniowiecza członkowie bractw rycerskich z całego kraju. Czyli tu będzie o rycerzach. Zbroja rycerza ważyła maksymalnie wszystko, co miał na sobie, cały ekwipunek. Maksymalnie 18 kg. Dlaczego tak lekko? Bo moi drodzy, nie było ważne, ile mamy blachy na sobie, ważne było wytłumienie. Dzięki archeologom wiemy, że zbroja rycerza była nie grubsza niż 1 do maksymalnie 1,2 mm ta blacha. Pan zobaczy, jakie to jest ciężkie. To wszystko, co tu widzicie, to są dobrze wyglądające rekonstrukcje, ale to są rekonstrukcje z lat 80., na naszą wiedzę z lat 80., czyli najczęściej to są płaskowniki, panowie. Wiecie, co to są, nie? Spawane. Tym się nie da walczyć. Miecz w moich czasach, również dzięki archeologom wiemy, że ważył taki jednoręczny. Pan zobaczy, ile to waży mniej więcej. Może i pół kilo, nie? Mogę utrzymać. Tak? No, wie pan, że minutę to pan nie utrzyma, tak? To ile to może ważyć? Proszę kogoś po Politechnice. Pan jest po Politechnice? Nie, ale może pan zobaczyć. Pół kilograma. To? Pół kilograma? Nie. A miał pan mąkę kiedyś w ręku? Właśnie. Nie, ja tego nie jem. Ale to 3 kg może więcej. No dobra, to ja już wam powiem, że to jest 5. A w moich czasach to nie chodziło o to, ile tu było stali, ile tu było metalu. Tylko chodziło o to, żeby miecz był szybki, zwinny i ostry. Bo się miecze ostrzyło przed bitwą. Teraz się tępi, bo jednak jak nasi chłopcy walczą, to fakt, że walczą na serio, ale jednak każdy w poniedziałek chce iść do roboty. A za zabicie kumpla w waszych czasach są jednak na Także moi drodzy, my wiemy już, że taki miecz w moich czasach ważył maksymalnie 800 gramów. 800 gramów. To miała być broń szybka i skuteczna. Pan miał mieć możliwość walczyć nie przez pół godziny, tylko przez 3 miesiące. Bez uszkodzenia ramienia swojego. A wiecie, a tym jak się pomacha, no ile? 3 razy człowiek machnie i już jest zmęczony. Moi drodzy, 1,5 ręczny miecz, coś takiego. W moich czasach ważyło to maksymalnie 200 kg. To piątkę ma. 200 kg w moich czasach. Moi drodzy, mam tu taką mennicę z repliką grosza praskiego. Grosze praskie obowiązywały tutaj na tych terenach od połowy XIII wieku do końca XV wieku.
I to naprawdę na dużym terenie Europy to były bardzo fajne monety, długo obowiązywały. Kochani, za 4 takie grosze praskie, także moja droga, jak będziesz przyjeżdżać tutaj częściej, jak nas zbierasz, to w moich czasach będziesz mogła już sobie buty kupić, całkiem fajne. Natomiast, moi drodzy, koń kosztował około 200 groszy praskich. Proszę, młotek, sama będziesz biła, czy wybić, czy kogoś poprosić? Nie wiem, będę bić. Spróbujemy. Jak nie wyjdzie, to wtedy poprosimy któregoś z silnych panów. Jakiegoś... Moja droga, ja pierwszą monetę to ci pokażę, jak to się bije. Ale ja nie będę miała szansy. Najlepiej jest razy w górku. kucnąć No. I walnąć. i trzepnąć tyle, ile śniadanka się zjadło. Tu. Raz. Bez przymiarki. Elegancko. To trzepnęłam ja, a zaraz będziesz ty trzepać. Proszę, pięknie. Nie, sama robisz. Proszę bardzo. To jak nie Raz, a dobrze. A jak nie wyjdzie? To wbijemy drugą. Pięknie, myślę, że wyszło. Już patrzymy. Tak. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, proszę bardzo. Gdzie idziemy teraz? Chodzimy na krużganki. O, tu jest toaleta. A to jest ta toaleta dla książąt. Tu se siadał, o. Tu. Mało idziesz? Tu se patrzył. Obserwował, czy ktoś atakuje. Jak nikt nie atakował, to można było tutaj do tej dziury załatwić swoje potrzeby. Będąc na zamku, nie sposób nie wspomnieć o legendach. Według jednej z legend na zamku Grodziec można spotkać czerwonego upiora, ducha w postaci kościotrupa ubranego na czerwono. Kiedy zobaczył go okrutny kasztelan Jan, całkowicie odmienił swoje życie. Oddał majątek ubogim, poświęcił się modlitwie i postom. Innym upiorem z zamku Grodziec jest czarna prababka. Ubrana na czarno kobieta nosiła srebrny krzyż na szyi. Jeśli na jej drodze stawał zły człowiek, krzyż robił się matowy. Jesteśmy na krużgankach. Są świetne punkty widokowe. Zaraz sobie zobaczycie. Na najwyższy punkt. Przynajmniej w tej części zamku. Widoki z murów zamkowych są oszałamiające. Zobaczymy tutaj panoramę Karkonoszy ze Śnieżką oraz widok na Przedgórze Sudeckie i Nizinę Śląsko-Łużycką.
Przedzamcze, piękne tutaj drzewa, obrośnięte bluszczem. Ślicznie tutaj to wygląda. No, bluszcz taki zdrowy, ładny. Jest bardzo dużo miejsca, bardzo fajnie tutaj. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia okolicy krainy wygasłych wulkanów oraz zamku Grodziec, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Jeżeli zainteresowała Was ta tematyka, zachęcamy do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Za wszystkie komentarze i łapki serdecznie dziękujemy.